No siemka wszystkim. Dzisiaj zanim zaczniemy działać z tym sufitem, z obrabianiem tego sufitu, to jeszcze chcę zamontować gniazdko zewnętrzne. O, mi tutaj piesek lata. Gniazdko zewnętrzne, które będzie miało swoje miejsce tutaj koło wlewu wody czystej. To jest gniazdko, z którego będzie można gdzieś tam na kempingu korzystać. Nie będzie trzeba tych przedłużaczy ciągnąć wszystkich. I to jest takie gniazdko, które kupiłem sobie gdzieś tam na internetach. Gniazdko wygląda w ten sposób. Nie wiem, czy dam jedną ręką radę otworzyć. No, gniazdko wygląda w ten sposób. Jest uziemieniem, można z uziemieniem. Jest 12V oraz gniazdka antenowe, czyli takie gniazdka, które gdzieś tam, gniazdka, złącza antenowe, ale to raczej zaprzeszła technologia. Gniazdko kosztowało gdzieś około 130 bodajże złotych. Jest to gniazdko w standardzie IP44. Powinno być ok. Do tego gniazdka i tak jeszcze w samochodzie zrobię oddzielny bezpiecznik, który będę cały czas wyłączał. Czy podczas jazdy, czy tam jak nie będę gniazdka używał, to bezpiecznik z gniazdka będzie wyłączony dla bezpieczeństwa, żeby kogoś tam ten prąd nie popieścił. No, fajne rozwiązanie. Większość kamperów tego nie ma, zauważyłem, więc sobie coś takiego zrobimy. Zanim się weźmiemy do roboty, jeszcze zrobimy sobie unboxing właśnie z krajów dalekowschodnich. Przyszła do mnie paczuszka z lampkami 12V do sypialni. Tam te dwa kabelki, które wyciągaliśmy po bokach okna dachowego, to właśnie czekają, te kabelki czekają właśnie na tą paczuszkę. Zobaczymy, co to warte. Na zdjęciach wyglądało to całkiem fajnie, przyzwoicie. No ale zaraz zobaczymy. Koszt tych lampek bodajże 60 zł za sztukę. Z możliwością regulacji jaskrawości świecenia, tak to można nazwać. To jest coś takiego. Ok, jakaś gumka, tu jakieś śrubeczki. To jest folia, która zabezpiecza. Lampka wygląda w ten sposób, że tutaj regulujemy, z jaką mocą ma ta lampka nam świecić. Zobaczymy, jak to będzie działać. 12V. No i po dwóch stronach sobie to zamontujemy. To jest o tyle fajne, że pod tym można czytać książkę, a z drugiej strony można sobie przyciemnić, można sobie zrobić nastrój do spania. Wydaje mi się, że w takiej cenie jest to dosyć fajne. Nie wiem, co to jest jakaś taka kawałek gąbki z dziureczką, ale nie wiem, no to nie. No nie wiem. Okaże się w praniu, wyjdzie w praniu, co to co to jest. Ok, dzisiaj może też jeszcze zdążymy to zamontować. Odnośnie tego, zaraz Wam pokażę. Tutaj mamy obok, zaraz zobaczymy, tam jest dosyć sporo miejsca. To jest tutaj jakieś 30 cm dalej od wlewu wody będzie chyba idealnie. Tutaj jeszcze będzie wąż do zbiornika. A 30, gdzieś tutaj, zaraz sobie to zmierzę, nawet 40 centymetrów dalej od tego wlewu będzie chyba ok. No tu możemy dobrać sobie otwornicę do tego. Wstępnie chyba ta będzie dobra. Zrobimy nam po prostu w karoserii ślad, po którym już później polecimy wyżynarką. Nie, tak chyba będzie najszybciej.
No słuchajcie, teraz tak, mieliśmy obrabiać ten sufit, te okna. Wiecie co, wpadłem na pomysł taki fajny dla mnie, ale nie wiem jak to wyjdzie, żeby obrobić to korkiem, żeby po prostu tutaj obrobić to korkiem, korek pasuje do drewna i wiecie co, wydaje mi się, że to będzie całkiem nieźle wyglądać. Kupiłem dzisiaj na Allegro tą taką markizę, ramkę z roletami. Jeżeli do tego obrobimy to koreczkiem, to będzie to chyba pasowało i będzie to jakoś wyglądało. W ogóle, jak się rano wchodzi do kamperka, znaczy do busa jeszcze, to nie jest kamper, ale jak się wchodzi, jest taki kapitalny zapach drewna. Ten sufit robi taką robotę, jeżeli chodzi o zapach. Ja bardzo lubię zapach drewna, a to jest taki zapach takiego, tak jak na stolarni. Nie wiem, czy lubicie stolarnię. Ja zawsze lubiłem chodzić na stolarnię, tam gdzie jak ktoś tnie drewno, jest taki super zapaszek tego wióru, tego pyłu drewnianego. Te drewno zostało pomalowane tylko jedną warstwą lakieru okrętowego, tak to się nazywa, lakier okrętowy z filtrem UV. Chodzi o to, żeby po prostu ten lakier, żeby to drewno nie pożółkło. Tak jak normalnie pomalowane zwykłym lakierem bezbarwnym drewno żółknie, po pomalowaniu tym lakierem okrętowym po prostu zachowuje tą swoją biel i właśnie chodzi mi o to, żeby zawsze było jasne, żeby to drewno było zawsze takie świeże. No i skoro czekamy na ten korek, bo też kupiłem go dzisiaj na aukcji, zanim dojdzie ta ramka, to może zajmiemy się instalacją elektryczną. Tak wydaje mi się, że pasowałoby się w końcu za to wziąć. Te wszystkie przewody trzeba wrzucać do peszli. Spadł nożyk. Te wszystkie przewody trzeba do peszli wrzucić. Tutaj mam supply 230V, jeszcze muszę wrzucić jeden przewód 230V, o nie, 2 razy 3, tak, bo supply 230 to jest tutaj 3 razy 2,5 kwadrat, natomiast już dopływ 12V, tutaj do urządzeń, które będą obsługiwane przez to i to chyba oświetlenie pójdzie z drugiej strony, ale tutaj zrobię to przewodem 2 razy 6 kwadrat, troszkę przesada, no ale niech będzie. Niech będzie. Okej. Co jeszcze? Zapomniałem, kurczę, jednej rzeczy. Słuchajcie, tu jest okno łazienkowe i zapomnieliśmy wyprowadzić po prostu tutaj gdzieś przewodu jeszcze na oświetlenie tej łazienki. Kupiłem takie lampki na Temu, bodajże tak, na chińskim Temu. Zobaczymy, w jakiej jakości to przyjdzie. Mam nadzieję, że w dobrej. I tą lampkę tutaj zainstaluję. Plus kupiłem jeszcze 4 lampki, które będą nam w różnych miejscach, w skrytkach, gdzieś tam z tyłu, w przestrzeni bagażowej zainstalowane 12V. Wiadomo, że tego oświetlenia nigdy nie za dużo. Tak jeszcze patrzę na to okienko dachowe, ale to może, tak sobie myślę, bo ta ramka z Dometica, którą kupiłem, po prostu będzie troszkę większa, więc od tego otworu, więc ja nie będę powiększał otworu, tylko to wykończę jeszcze ładnie aluminiowym kątownikiem, żeby to jakoś wyglądało. Dobra, dosyć myślenia, dosyć kombinacji. Myślę, że czas się wziąć do roboty. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free.
I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me. Consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved, 'cause I never wanna play happy. No i mamy dzień następny. Zrobiło się troszkę zimno, w ogóle się przeziębiłem. Wczoraj robiłem instalację, zaraz tam instalację Wam pokażę. Natomiast co? Korek przyjechał. O, teraz korek przyjechał. To zaraz unboxing zrobimy tego korka. No i zobaczymy, co to przyjechało. O, tak by trzeba otworzyć, żeby tego nie uszkodzić przypadkiem, nie pociąć. To może lepiej będzie z boku to otworzyć. Okay. Jak to się otwiera? Zapakowane. Kupiłem kilka arkuszy i te kilka arkuszy korka kosztowało mnie 32 zł z przesyłką razem. Makulatury dużo. Lasy płoną, lasy giną, a my tutaj idziemy w makulaturę. Dobra. O nie, to nie jest korek, słuchajcie. To jest ta ramka z Dometica, która przyjechała do sypialni, czyli tutaj mamy żaluzję. Boże, moskitierę mamy, a tu mamy żaluzję, tak. No, okay. Dobrze. Ok, to nic, czekamy na ten korek, bo to też możemy założyć dzisiaj. Natomiast jeszcze korek jest potrzebny po to, żeby obrobić te okna dachowe. Ok, lecimy do tej instalacji. No wczoraj jeszcze z tą instalacją troszkę walczyłem. Tutaj w peszle to wszystko pozamykałem. Już mam te przewody wyliczone, plus jakieś tam awaryjne. Tutaj te peszelki pociągnąłem sobie w ten sposób, że mam je spięte, ale jeszcze są tutaj spięte do konstrukcji, do tych kantówek. No i co, trochę tego jest, narobiło się. Jedynie tyle, że przewody na drugą stronę przerzuciłem tutaj w tych profilach, w peszach oczywiście. Leci to tam do góry, do góry, do góry, do góry. Tutaj i na dole wychodzi. To jest wyjście 230 plus 24 wyjście. I po tej stronie będą realizowane już jak gdyby oświetlenia i nie bezpieczniki, tylko gniazdka 24 V i 230 już na jednym bezpieczniku, także nie będziemy, przeziębiony jestem troszkę i przepraszam za jakość wymowy, ale najważniejsze jest to, że ok, tak to wygląda, za chwilę będę kabelki opisywał. No i każdy przewód musi być opisany. Ja mam tutaj taką fajną drukareczkę firmy Brother do drukowania samoprzylepnych etykiet. W sumie się troszkę zainspirowałem Jarosławem W., moim ziomkiem z Górnego Śląska, który też kampery buduje.
I też sporo fajnych rzeczy tam u niego na kanale widziałem. Natomiast co? No jedynie tyle, że musimy tutaj oznaczyć. To są przewody PV, więc piszemy PV, czyli panel fotowoltaiczny. No i co? Jeszcze raz. Potem. PV. OK i drukuj. Wiecie co? Takie oznaczenie przewodów jest niesamowicie istotne. Ja czasami sam robiąc coś któryś raz z rzędu nie mam pojęcia, czy to jest tak, czy inaczej. Zapomina się to wszystko. To po prostu jest tak, że w pewnym czasie no już człowiek nie pamięta, który przewód do czego jest, a już w ogóle nie ma o czym, nie wiadomo, nie ma co mówić o przyszłym ewentualnym użytkowniku tego kampera, jeżeli to nie będę ja, tylko na przykład ktoś, kto będzie chciał się gdzieś tam rozeznać w tej instalacji, będzie chciał ją przerobić, udoskonalić i tak dalej, no to w jaki sposób to ma zrobić, jeżeli wszystkie przewody są tajemnicze, więc tutaj dla mnie to jest priorytet, żeby dla samego siebie oznaczyć to wszystko i mieć potem święty spokój z tym, żeby się nie martwić, nie denerwować. Czasami jest tak, że gdzieś tam w trasie coś się wydarzy, no i co? Mamy tyle, że stoimy po prostu potem przed taką sytuacją, że co? Że stoimy przed sytuacją taką, że zamiast naprawiać, to szukamy. Tak? Doskonale wiemy, że szukanie czasami więcej czasu, zwykle więcej czasu zajmuje niż sama naprawa. Kukoreczka taka dosyć fajna, to dużo nie kosztuje, to są jakieś takie pieniądze, około 100 paru złotych, więc naprawdę warto nabyć i warto się czymś takim posiłkować. Co jeszcze? Jeszcze miałem Wam pokazać, słuchajcie, bo Ducato Bus ma oryginalną instalację, która ma takie światełka. I te światełka są nad drzwiami głównymi tutaj i nad drzwiami tutaj bocznymi. Wiecie co? Ja przedłużyłem te kable tutaj, przedłużyłem je sobie z góry tutaj i ja sobie zamontuję to światełko jeszcze pomimo tego, że cały tutaj instalacja hotelowa też będzie na 12, też będą światełka. Natomiast gdyby się okazało, że ta instalacja hotelowa 12V mnie zawiedzie, to te światełka dwa, jedno tutaj z tyłu będzie w tym luku bagażowym, a drugie gdzieś tam przy drzwiach suwanych, to będą światełka zasilane z instalacji oryginalnej, z kampera, oryginalnej 12V z akumulatora protoruchowego. To jest takie, można powiedzieć, oświetlenie awaryjne właśnie, gdyby się okazało, że no trudno mi jest powiedzieć, no padnie akumulator hotelowy całkowicie, tak? Albo wydarzy się coś takiego, że na przykład, nie wiem, gdzieś tam jakieś bezpieczniki nam wystrzelą w nocy, no i teraz jest ciemno w kamperze, tak? Hotelowa instalacja nie działa, no to zawsze mamy takie światełko, którym się możemy wspomóc, chociażby po to, żeby wyciągnąć narzędzia albo dostać się do jakichś tam elementów tutaj w tym obszarze bagażowym. Wiecie co? Jak tak patrzę na te wszystkie filmiki, które są kręcone z tych budów kamperowych i zawsze na pewnym etapie są takie słabe chwile, ponieważ są momenty, w których po prostu brakuje siły, nie? Że człowiek pracuje przy tym kamperze i kurczę, brakuje sił już, jakoś motywacji, czy
No nie wiem, z czego to wynika, ale rzeczywiście mam dzisiaj taki dzień. A może przez te przeziębienie. Ok. Tu mamy przewód, który idzie na tablicę, czyli 12V tablica, czyli tablica. To tak sobie to opiszemy. I tablica. Ok, drukuj. Ale właśnie taki moment przyszedł, troszkę taki lekko kryzysowy. Tym bardziej, że wiecie co? Jakoś tak wczoraj też patrzyłem na te drony, które wlatywały nie wiadomo skąd do Polski i tak czytałem te opisy tych wszystkich specjalistów i ekspertów. Ja wam powiem szczerze, że po prostu zaczynam się bać, ale chyba nie tych dronów, bo drony latają od kilku lat w Ukrainie, słuchajcie, a tam życie normalnie płynie, fabryki pracują, sklepy są pełne towarów. Ja się nie boję tych dronów, tylko zaczynam się bać tych naszych specjalistów i ekspertów. No i to tak chyba też nie pozytywnie nastraja mnie do tego, żeby przy tym kamperze tutaj efektywnie pracować. No tutaj sprawę instalacji już na razie będę stopował. Wszystko jest powyciągane, więc nie będę na razie nic z tym robił. Czekam. Na co czekamy teraz? Aha, na korek, który ma przyjść do obrobienia tego okna dachowego. Na korek. No i teraz ze ścianami jeszcze mam. Bo tu jest tak, na ścianach jest mata kauczukowa 9 mm, potem jest XPS Sterodur 2 cm i na tym Sterodur jest jeszcze drugi raz 9 mm. Ale pomimo tego pomiędzy tutaj tą powierzchnią a kantówką jest jakieś 2 cm jeszcze miejsca. I tak sobie wymyśliłem, że jeszcze będę wrzucał sobie takie styropianki, które mi tutaj troszkę jeszcze dodatkowo ocieplą. Nakleju oczywiście na tym naszym flexi kleju. I może to, bo mam akurat w sumie tego troszkę, kupiłem na zapas. No i to może nie zaszkodzi, nie? W sumie, no wszędzie tu jest to miejsce. Wszędzie jest miejsce praktycznie, żeby to wrzucić. Na dole tak samo, nie? No. I to jest jakiś tam pomysł, żeby dodatkowo to ocieplić. Chociaż już to jest fajnie, nie? Bo to już jest 2 cm plus 18 cm tej maty kauczukowej. No dobra, będzie więcej. Będzie jeszcze 2 cm czegoś. Co tam znajdę, to wrzucę, może nie zaszkodzi.
Dzień następny. Już mi się wczoraj nie chciało nagrywać, bo padnięty byłem po tym ocieplaniu, a jeszcze miałem takie inne prace do wykonania. Słuchajcie, jednak znalazłem jeszcze przecież styrodur XPS, który kupiłem całą paczkę i ta cała paczka akurat mi wyszła na tego busa. Reasumując całe te nasze ocieplanie, słuchajcie, stosując te pionowe zastrzały, pionowe kantówki, ja to nazywam zastrzał, kantówki pionowe, dwucentymetrowej grubości, kręcone do tych beleczek poziomych samochodów wzmocnień, możemy ocieplić samochód grubością, tak jak tutaj jest, 2 razy XPS, czyli 2 razy po 2 cm, czyli 4 cm styryduru, plus tu mam dwie warstwy po 9 mm maty kauczukowej, czyli to jest warstwa już teraz w tej chwili mamy 18 mm, plus tamto 40, czyli 58 mm ocieplenie na ścianach i jeszcze mamy, słuchajcie, około, ja wiem, 1,5 cm do centymetra możliwości czegoś tu wrzucenia. Ja tu będę jeszcze wrzucał Alufox. Natomiast rzeczywiście ocieplenie tego typu rozwiązania umożliwia nam bardzo dobrą izolację, nie? Słuchajcie, troszkę się wystraszyłem tego, że będąc na tym etapie, czyli mamy instalacje porobione, mamy sufit zrobiony, ale jeszcze nie dokończone wszystko, mamy ocieplenie i z zewnątrz mamy jeszcze, pokażę, roletkę i lampę zewnętrzną. Ja sobie oprócz kosztów tego Ducato, tego kampera piszę wszystko, także piszę sobie roboczo godzinę. Słuchajcie, z miejsca mnie nie znać, a już mam 260 godzin przepracowanych przy tym kamperze. Przy czym nie liczę tutaj godzin w ogóle, tych, które spędziłem przed komputerem, szukając materiałów, szukając rozwiązań na YouTubie i tak dalej. Samej pracy przy kamperze 260 godzin i 14 000 złotych. W tej chwili jesteśmy na takim etapie. Wszystko sobie w Excelu piszę, więc po zakończeniu tej pracy oczywiście cały Excel będzie do Waszej dyspozycji, żebyście sobie troszkę pooglądali to i popatrzyli. Natomiast 260 godzin, a słuchajcie, jeszcze nie ma ścian, nie ma łazienek, nie ma instalacji hydraulicznej, nie ma mebli i sporo jeszcze takich różnych wizualnych rzeczy, które trzeba zrobić, nie? Bo tutaj chcę jeszcze te boczki tym kocem samoprzylepnym, czyli tym filcem samoprzylepnym zrobić. No multum tej pracy jest, słuchajcie. Natomiast co? No troszkę dużo tych godzin przepracowanych. Nigdy nie sumowałem tego do wczoraj, bo wczoraj się troszkę tam pobawiłem tym Excelem. Sumowałem te godziny, które od 3 miesięcy tutaj już poświęcam temu projektowi. No, można powiedzieć, że byłoby taniej, gdyby to oddać chyba do firmy, która się tym zajmuje zawodowo i robi to szybko, sprawnie. Nie wiem, nie żałuję oczywiście, bo się uczę. Dzięki temu jest jeden film więcej na temat budowy kampera na YouTubie. Natomiast jak skończymy tą budowę, to ja Wam powiem, czy warto, czy nie warto, bo na razie mam mieszane uczucia. Chcąc to zrobić porządnie, naprawdę dobrze, no niestety, ale trzeba poświęcić tego czasu trochę, nie? No jest jeszcze temat korka, który dzisiaj jednak przyszedł. Zaraz to rozpakujemy. To jest ten korek na wykończenie, na obrobienie tych okien dachowych. Nie wiem, czy ten pomysł mi wyjdzie. Koszt tego, ja myślałem, że to w matach przyjdzie, to w rolce przyszło. 32 zł wraz z przesyłką. Słuchajcie, grubość 5 mm, tylko karton wyrzucę.
I tym korkiem będę chciał po prostu obrobić sobie te okna, nie? No zobaczymy, jak to pójdzie. Wydaje mi się, że będzie ok. Jest taka próbka tego. Ładnie pachnie. Prawdziwy korek. Że fajnie to będzie wyglądało, jednocześnie sam korek także jest izolatorem, także jakoś też będzie spełniał funkcję jeszcze izolacyjną. I to tyle. Teraz jeszcze kwestia, co dzisiaj chcę zrobić. Dzisiaj chcę zrobić, się pochylę albo odsunę. O, tak, w ten sposób. Dzisiaj jeszcze będę chciał tym alufoksem wykończyć tę ściany w sypialni, tam w łazience i tak dalej. Alufox też 5 mm. No, typowo taka kamperowe rozwiązanie. Słuchajcie, o ile na dach dawałem te panelowe ocieplenie, czyli te ocieplenie takie, które kupowałem w PSB w Mrówce i to kosztowało za 6 metrów kwadratowych, kosztowało to 50 zł i ma to lepsze właściwości izolacyjne niż Alufox, natomiast to jest sztywne, a teraz potrzebuję czegoś, co będzie jednak troszkę bardziej na ściany, co będzie bardziej się poddawało i pracowało, więc na ściany zastosuję po prostu zwykły Alufox. No nic, na razie to tyle. Myślę, że trzeba się wziąć za te ściany, troszkę znowu chyba z godziny albo 2 godziny na same ściany będę musiał poświęcić, nie? Także lecimy. No tak wyglądają te instalacje, jeszcze tak pokrótce, bardziej dlatego, żeby potem wiedzieć, gdzie co leci. Można powiedzieć, że te peszelki nam tutaj idą w ten sposób, nie? No słuchajcie, pracę skończyłem, ale w ogóle nie chciałem nagrywać wam tego wszystkiego, bo szkoda czasu na patrzenie, jak się uwijam przy oklejeniu alufoksem ściany. Natomiast zamiast zaplanowanych 2 godzin, ja potrzebowałem 6,5. Reasumując, jak sobie planujecie pracę przy kamperze, to musicie kilka razy sobie to pomnożyć przez współczynnik nie wiadomo jaki. Tak naprawdę, bo powiem wam szczerze, że wszystko ładnie się zaczynało, potem moja przechwalona gwoździarka z Parkside'a zaczęła mi robić pod górkę. Te gwoździe, słuchajcie, w środku się klinują, te gwoździe się gdzieś tam przesuwają, ta sprężyna w ogóle jest źle skonstruowana, ten popychadło, to się tam wszystko nie układa tak jak trzeba. Trzeba co chwilę, pół minuty pracy, 20 minut wyciągania gwoździ ze środka, które się tam gdzieś źle układają. No nie, to słuchajcie, nie polecam, czyli odwołuję to, co powiedziałem, że taki mój zakup to był bardzo przemyślany, a tym bardziej, że ja sobie to robię w ten sposób, żeby te kantówki zostawały na wierzchu, dlatego że do tych kantówek będę kleił te nasze winylowce, czyli te panele winylowe. Taki mam w dalszym ciągu plan. Wygląda to w ten sposób, że tu mamy tą ścianę zrobioną, drzwi oczywiście nie zrobione są jeszcze. Spróbuję to przełączyć na kamerę, tak żeby wam pokazać, tak. Tą część, gdzie będą kable wychodzić, muszę jeszcze obrobić i tą część, którą mamy do zbiorników, do wlewu wody oraz do wyjścia z gniazda, też sobie zostawiłem. I tak to wygląda na chwilę obecną.
Jedyne, co jest fajne, wiecie, to jest to, że to się wszystko mega ociepliło, to jeszcze nie wiem, bo nie sprawdziłem, ale wygłuszyło. Teraz deszcz padał. Tak naprawdę dźwięk deszczu słychać tylko jak o szeperdach gdzieś tam stuka ten deszczyk. W ogóle o ściany nie słychać, o sufit, to cichutko w tym kamperze jest. A jak muzyka gra w środku, słuchajcie, to na zewnątrz tej muzyki nie słychać. To też jest bardzo istotne. Czegoś takiego w normalnym kamperze, takim zwykłym, nie zrobimy. To jest bardzo ta muzyka się... No okej, dobra, kończymy ten odcinek już. Już was nie chcę zanudzać. Mieliśmy w tym odcinku zrobić te okna dachowe, obrobić. Jak zwykle się nie udało, bo za dużo innej pracy było. Korek już mamy. No, spróbujemy, zobaczymy jak to wyjdzie, nie? Dziękuję za oglądanie. Bywajcie. Dzięki bardzo. Jeżeli ktoś ogląda, a nie subskrybuje, no to dajcie subskrypcję, żeby oglądać dalsze moje te wzmagania z tym kamperkiem. Ja wiem, czy warto.